Moi drodzy, dojechane na Starfish. Zaraz odpalę drona, ponieważ z tych Starfish ja tu nie widzę. I pytając tutaj lokalsów, to mi mówią, że trzeba łódkę. No takie jak tutaj są, czy tutaj. Bo inaczej nie da rady tam dojechać. Czy to prawda? Weźmiemy drona, brykniemy plażą i zobaczymy. Jakoś trzeba dojechać. Zobaczymy, czy tam cały czas tam gdzieś jadą. O, płyną, no płyną. Tutaj też jacyś turyści idą do łódki. Trzeba to obczaić. Dobra, lecimy dronem. No i moi drodzy, na te Starfish jest jakieś 10 minut łódką, tak mi powiedzieli. Ale patrząc, gdzie płyną te łódki, no to uznałem, że się przejdę pieszo po takiej fajnej plaży. Czemu nie? Przecież mam czas, nie? O, taką dróżką się idzie. Dziewczyny gdzieś mi tam z plaży pokazały. Stary, idź sobie tędy. No i też można przejść się takim lasem? Chyba tak to można nazwać. A tu co to jest? Zamknięte? Zamknięte na 4 spusty. Co teraz? No teraz trzeba przez dziurę. Słuchajcie, jak widzę te druty kolczaste, przypomina mi się, nie wiem, czy mieliście tak kiedyś. O, przeszedłem. Czy mieliście tak kiedyś, jak jeszcze były krowy, pastwiska na wioskach, to właśnie były ogrodzone takim drutem kolczastym, więc jeżeli się gdzieś buszowało po takich rejonach, no to trzeba było przez takie miejsca przejść. Ja pamiętam, że nawet ze szkoły wracając, bo miałem prawie 3 km, to z chłopakami na skróty żeśmy gdzieś między pastwiskami i krowami czasami żeśmy śmigali. A widzicie, starość mnie bierze, starość i wspomnienia. Ale dla młodszego pokolenia to jest jakaś egzotyka. O, wszyscy tędy idą. Ta pani w tym różowym jest w ciąży. Jeżeli ona się przepchnęła i w takiej, no ja myślę, dosyć zaawansowanej, 7, 8 miesiąc, na moje oko, jak ona się przecisnęła przez tę dziurę, to ja taka drobinka, czemu nie? Czy ja już wam mówiłem, ile chcą za łódkę? 150 000 dongów. To nie jest zbyt wiele, bo około 20 zł. Płyną, mówią, że 10 minut. I tam pozostają godzinę i wracają. Ja się przejdę, no jest to zawsze coś innego. Można zobaczyć śmieci, biały piasek. Przejść się po tej, chyba bym to nie nazwał dżungli, po takim lesie czy zaroślach przybrzegowych. A u tych młodych ludzi, gdzie zostawiłem motocykl, poprosiłem ich o to, żeby
mieli oko na mój bagaż. Zostawiłem na motocyklu, skuterze. Cóż by mi mogli tam zabrać? Przecież nic tam nie mam. Sprzęt mam przy sobie. Hajs przy sobie. Dokumenty również. W innym kraju pewnie bym się jakoś obawiał. W Wietnamie raczej. Podobno się nie chwyta tych starfish. Nie chwyta się, bo one już umierają. Napiszcie mi, jeśli coś na ten temat wiecie. Ja w każdym razie nie będę ich łapał za rozgwiazdy. Ona, pilnuje tej plaży. Idąc do tej plaży takim chodnikiem, no syfu co niemiara. Wietnam naprawdę w częściach turystycznych jest bardzo czysty. Tutaj myślę, że jak oni wszystko załapią, że jest takie natężenie turystów do tej Starfish, to oni tutaj porobią na pewno jakieś ładne płatki i tak dalej i będzie czysto. Oni żyją z turystyki. Zresztą sama wyspa Phuoc Loc jest taką turystyczną miejscówką, gdzie nawet, tak jak już mówiłem wam, wizy nie trzeba. I czy tutaj poczujecie smak Wietnamu? Odrobinę tak. Ale na pewno nie poprzez zakupy, bo zakupy tu jest, kurde, patrzyłem w tych sklepach, najgorsze dziadostwo. O, mamy tu jedną piękną rozgwiazdę. No i tak jak myślałem, te łódki płyną może 5 minut. Pieszo to jest 10 minut. Rozgwiazdy Starfish to morskie stworzenia o charakterystycznym kształcie gwiazdy, należące do gromady szkarłupni. Posiadają zdolność regeneracji, co oznacza, że mogą odrastać im utracone ramiona, a w niektórych przypadkach nawet całe ciało. Występują w różnych kolorach i rozmiarach, a ich unikalny system wodny pozwala im poruszać się i polować na ofiary, takie jak małże czy drobne organizmy morskie. Miejsc na instagramową fotkę no jest trochę, bo tutaj jest hamaczek, tam są schody, tutaj ławeczka. Wszystko jest tutaj na miejscu. No i pod nogami, jak tam dalej widzicie, te rozgwiazdy można spotkać. Ok, spróbujemy coś bryknąć dronem. Would your arms surround me? If we stay here like this, is the only place where I wanna be. This is as long as we go.
przepłynąć. Pomost. No i właśnie to kosztuje 150 000 domów. Tutaj schody. Dobra, zrobimy sobie fotkę na tych schodach. Czekajcie. Idziemy. Hello. Hello. Taki młody człowiek tu jest. Give me 5. 5. Okay. O, trochę się to trzęsie. Ale można sobie przycupnąć. O! Tak, spojrzeć z góry na Star Beach. Te łódki są napędzane takim silnikiem diesla, jak patrzę, to chyba 4-cylindrowym. No i jedzie. Zbiornik paliwa to jest butla po oleju bodajże, wężykiem zasilanie. No i jedziesz. Na plaży Starfish miałem ogromną przyjemność spotkać załogę lotu, którym tutaj przyleciałem. Na plaży Starfish, o, stąd ta nazwa. I z kapitanem również porozmawiałem. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Krzysztof Łuniewski, pilot statku powietrznego Boeing 787 Dreamliner. Chyba nie zrobiłem pomyłki. Świetne lądowanie, mięciutkie. Także ukłony również do pana kapitana, do całej pięknej załogi. A jak? Chłopaki, kapitan powiedział, że tak mogę powiedzieć. Pytałem pana kapitana o jednego z pilotów, który zapadł mi w pamięć, jego nazwisko, gdzie lądowanie było tak mięciutkie, to też było z lotu, że ja nie wiedziałem, kiedy samolot dotknął pasa i już żeśmy w zasadzie poruszali się po pasie. Pozdrawiam również kapitana Kochaniaka, znany kapitanowi Krzysztofowi, no więc również pozdrawiam. A teraz troszeczkę idę tak pospacerować między rozgwiazdami, o takimi. Dzikiej plaży ma swój urok, co powiecie? Ta plaża trochę dalej, wiadomo, od tej turystycznej części. Chcę wam pokazać pracę dziewczyny, która no oczywiście ma pewnie Instagrama. Pokażę wam to trochę z aparatu. Okay. Niech was nie zwodzą te chmury. To nie szkodzi, że na Star Beach jest pochmurno. Jest pięknie. Wiadomo, gdyby był błękit nieba, no na pewno by było wow. Ale jest niesamowicie gorąco. Tu jest powyżej 30 stopni. I jest pięknie. Naprawdę. Jak to się mówi, pro-tipa wam dam. Jeżeli przyjedziecie na Star Beach, to przejdźcie za tę część turystyczną. I jeszcze dalej, poza tym barem, który tam jest, tymi ławeczkami i tak dalej, przejdźcie się plażą, bo możecie spotkać takie dzikie miejsca. Troszkę hałasują te motorówki, ale do kąpieli, do spędzenia czasu, takiego chilloutu, no jest fantastycznie. Im dalej idę, tym jest piękniej. Nie powstrzymujcie się,
na tym, by zostać tylko tam, gdzie wskaże wam mapa Starfish. Idźcie jeszcze dalej. Co kawałek jakaś piękna plaża, nawet z leżakami, z hamaczkiem. Można sobie, panie Mietku, można foteczkę instagramową i nie tylko wyłożyć się. A jak? Robią robotę te drzewa powalone. Wow. Pięknie. Drobniusi piasek. Jest trochę bardziej żółty niż tam na początku. Tam była taka mąka. Bieluśki. Już nieco bardziej żółty. I jak słyszycie szum fal, tak brzmi dżungla wietnamska. A tobie, koleżanko, co się stało? Czy ja cię mogę... Hop. Hop. O, dzień dobry. Na tejże ławeczce mało nie wywinąłem orła. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tu nagrałem, to zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka i co tam jeszcze, może nawet TikToka. To tam też zobaczycie. Zaraz się dowiem, co się tu będzie działo. A, oni chyba na łódkę. Where are you going? You speak English? Someone speak English? Nobody speak English. Ale jest głośnik, jest piwo. Będzie impreza. Will be party, yeah? Okay, thank you guys. No będzie impreza. Tu nawet jakiś sprzęcior do nurkowania. Super. Będzie gruba impreza. Tak myślę. Jeszcze wam dogrywam, te leżaczki kosztują 50 000 dongów za jeden na cały dzień. Ale nie przeszkadza to w tym, żebyście sobie tu wyłożyli kawałek dalej swoich rzeczy i po prostu poplażowali wśród takich osobistości. Do ostatniego miejsca jedźcie skuterem, gdzie można. Później możecie pozostawić i nie musicie brać łódki za 150 000 dongów. Możecie te pieniądze wykorzystać na przykład na jakiś delikatny obiad lub też deser i wystarczy, że się przejdziecie raptem 10 minut po plaży lub jest chodnik tutaj w tym gąszczu do plaży właśnie Starfish z tymi właśnie rozgwiazdami. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że urozmaiciłem wasz dzień, czy to była niedziela, czy w którym innym tygodniu oglądacie ten materiał, że fajne rzeczy wam pokazałem. Dziękuję, do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.